jak na skalę polską, no to nie jest małe gospodarstwo przecież. Idzie godnie zarabiać, idzie zarabiać dobre pieniądze. Drugi zabieg, ale już ten podstawowy, mocny na chwościka. Queen w dawce 1,5 litra. Przez lata nie mieliśmy nowych substancji i naprawdę my więcej szkody zrobimy wysiewając za późno nawozy. Ja wolę wykopać buraki w okolicach 20 września. Co to znaczy kończyć żniwa i w ogóle się z nich nie cieszyć? Kto mucił bizonem, ten wie, o czym mówię. Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj do miejscowości Racławki, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Marcina Matuszewskiego, z którym porozmawiamy o tym, jak osiągać bliskie 100 ton wyniki w burakach cukrowych, ale oczywiście będzie to tylko jeden z tematów, o których będziemy rozmawiać. Panie Marcinie, jakie uprawy, jaki areał? Witam wszystkich. Gospodarstwo znajduje się w centralnej Wielkopolsce, w powiecie wrzesińskim. Areał lekko przekraczający 100 hektarów użytków rolnych. Co w płodozmianie? Zboże, głównie pszenica, to około 40% areału. Następnie rzepak, blisko 30% areału. Jest również kukurydza na ziarno, to jest około 25% areału, 20% w zależności od roku. Burak cukrowy 15 do 20% i reszta to rośliny strączkowe. W tym roku akurat jest łubin wąskolistny. Ale tutaj też ta ciekawostka, która padła poza kamerą, te grunty orne to nie jest wszystko, jeśli chodzi o pana areał, prawda? Tak, mamy również lasy, blisko 20 hektarów, takich 20-letnich, no już powoli niemłodników, także tak, mamy również i to. Działam jako osoba decydująca już 10 lat minie w tym roku, także no już troszeczkę jest. Wcześniej oczywiście tata przez lata jakby wprowadzał, no ja gospodarstwo rozwijam, powiększam, wprowadzam nowe technologie, no dzieje się. Czy też była kiedyś jakaś produkcja zwierzęca? Była produkcja zwierzęca przez długie lata. Produkcja zwierzęca została zakończona około 2006-2007 rok. Tak mi się kojarzy, że ostatnie świnie jakby, bo była trzoda chlewna. No właśnie, to dzisiaj na takim areale z tej produkcji roślinnej idzie zarabiać godnie? Pytanie bardzo ciekawe i zasadne jak na dzisiejsze czasy, bo to jest już duży areał, jak na skalę polską, no to nie jest małe gospodarstwo przecież. Idzie godnie zarabiać, idzie zarabiać dobre pieniądze, nie narzekamy, natomiast po pierwsze mamy grunty zadbane, z dobrym poziomem próchnicy, stabilnie plonujące i możemy sobie pozwolić też na praktycznie wszystkie uprawy, wszystkie gatunki, ale jeżeli ktoś ma słabe gleby, no to mam kolegów, którzy już mają po 50 hektarów, jakiejś tam powiedzmy 4., 5. klasy, a bardziej może 5. No i po prostu pracują gdzieś, a gospodarstwo jest dodatkiem, także takie czasy nastały. Nie? Jakie to są dokładnie gleby w pana przypadku? Jakie rodzaje tych gleb? W większości 3/4 można powiedzieć gospodarstwa to jest klasa 3 AB i 4 A. A 1/4 to jest, mamy troszeczkę drugiej, ale mamy też trochę 5. Także no nie mogę powiedzieć klasyczna wielkopolska mozaika, bo raczej są to gleby o podłożu gliniastym, dobrze trzymające wodę, no ale nie jest też mi obcy tak zwany piach, nie? Także tak to wygląda. Dobrze trzymające wodę, ale też pewnie dość trudne w uprawie, prawda? Tak, dużo to gleby minutowe. Jak pan przejął gospodarstwo, to zapadła ta ważna decyzja, żeby odejść od pługa. Rozumiem, że to była pana już decyzja. Tak, to była moja decyzja. To pierwsze próby właśnie były od razu 10 lat temu. Najpierw oczywiście na sprzęcie trochę starszym, jakiś gruber, siewnik nie do końca przystosowany do siewu konserwującego, no ale od czegoś trzeba zawsze zacząć, nawet najdłuższą podróż od pierwszego kroku trzeba zacząć, jak to mówią. Później kolejne maszyny już jakby kupowałem typowo pod uprawę konserwującą. No i z biegiem lat 100% gospodarstwa jest w uprawie bezorkowej. To jest najważniejszy element właśnie, żeby zbierać
tak dużo, między innymi z tego buraka, co powiedziałem, że blisko nawet 100 ton udaje się? Tak, to jest jeden z czynników. Burak jest dość specyficzną uprawą, gdzie jeden element pewnie w tej układance puzli nie załatwi sprawy, ale burak, który jest siany raz na powiedzmy 5 lat, to tak naprawdę w cudzysłowie spija śmietankę dobrych ruchów w poprzednich latach. No i jeżeli ta gleba żyje, jest biologicznie czynna, z odpowiednim poziomem próchnicy, oczywiście z dobrym wysyceniem wapnia w glebie i z dobrym pH, z taką ugruntowaną sytuacją, no to takie plony regularnie zbieramy. Nie ma problemu z tą próchnicą, ze względu na to, że właśnie nie macie produkcji zwierzęcej, nawozów naturalnych, nie ma aż tak dużo? Nie ma problemu z próchnicą z tego względu, że spory areał słomy z pszenicy zamieniam na obornik. Kukurydziana słoma zostaje w glebie, rzepaczana słoma zostaje w glebie, resztki ze strączkowych również zostają w glebie, liście buraczane również. No a do tego jeszcze sieję bardzo dużo poplonów, tam gdzie tylko jest to możliwe, gdzie jest sposobność i są to międzyplony wielogatunkowe, w związku z czym poziom próchnicy, oczywiście to jest długa droga, ale on stale u mnie rośnie. Nie? To jest mój jakby, no to jest takie zagadnienie, któremu bardzo dużo jakby czasu i energii poświęcam. Powiedzmy najbardziej ubogie stanowiska, które najpóźniej trafiły w zasób gospodarstwa, jest to poziom 2,5%, natomiast pola, które mamy w gospodarstwie dziesiątki lat i już tata dbał o glebę, ja to kontynuuję, no to tam już mamy o punkt procentowy wyżej. Stoimy przy opryskiwaczu, to też jest na pewno bardzo istotna maszyna, bardzo istotny element całej tej układanki, żeby móc tyle zbierać. Było o burakach, to chwościk jest chyba tu największą zmorą, jeśli chodzi o uprawę właśnie tej rośliny. No chwościk już na etapie po zakończeniu rozwoju liści, no to jest nasze główne zagadnienie, główny fokus na buraku. Musimy utrzymać zdrowotność tych liści, no bo one jednak akumulują energię słoneczną i przekształcają następnie w procesach biochemicznych w cukier. No dlatego plantacja musi być czysta. Ochrona ochroną, mówię o ochronie chemicznej, natomiast trzeba wcześniej podjąć kilka kroków wyprzedzających, aby tak było. Burak nie może być na polu zbyt często. Istotna jest odmiana, bo tutaj ja co rok sieję po 3-4 odmiany z różną tolerancją na chwościka i widoczne są różnice, więc również to. Natomiast no, ten pierwszy moment z wejściem z ochroną to jest, myślę, klucz. Tu się nie można spóźnić, to nie wybacza. Kiedy pan wystartował w tym roku? 20 czerwca i to była miedź systemiczna w formie heptaglukonianu miedzi, do tego była siarka terpenoidowa i zabezpieczająco podałem 150 gramów jednej ze strobiluryn, podstawowej azoksystrobiny. No i teraz na dniach, dzisiaj jesteśmy już po połowie lipca, teraz 2 dni temu został wykonany już taki drugi zabieg, ale już ten podstawowy, mocny na chwościka. I z czego on się tutaj składał? Tutaj podawałem po raz kolejny miedź, również w formie heptaglukonianu. Tutaj nie ma tematu uodpornień, także tutaj to możemy dodawać w każdym zabiegu. No ale podstawową taką środkiem był Queen w dawce 1,5 litra, także fenpikoxamid z protiokonazolem w pełnej dawce, typowo zabezpieczająco plantację. To, że ten środek Cortevy właśnie Queen został dopuszczony do użycia w tym roku od 10 czerwca do 7 października, z tego co pamiętam. To było bardzo ważne dla pana, żeby tu takie wyniki osiągać? Istotne, bardzo istotne, bo jednak przez lata nie mieliśmy nowych substancji. No, był triazol, jest triazol, który wszedł kilka lat temu, natomiast znam tabelę z uodparnianiem się tego triazola, no i tam też już najlepiej nie jest. No więc czekałem na coś zupełnie nowego, z zupełnie nowej grupy chemicznej, no i w końcu mamy ten fenpikoxamid, typowo zabezpieczająca substancja, więc w polu trzeba być na czas, ale działająca bardzo skutecznie i przede wszystkim bardzo długo, jak na tego patogena. No i nie tylko w buraku tego pan używa, prawda? Tak, bo Queen podstawową rejestrację otrzymał na zboża ozime, więc u mnie od kiedy on tylko się pojawił na rynku jest obecny na polach. W tej chwili
100% areału już jest chronione w terminie T2 pszenicy. Bardzo długo działająca substancja, generalnie środek, bo to również występuje z protiokonazolem w oryginalnym składzie. Naprawdę warty polecenia, bo pszenice są bardzo czyste i to jeżeli mówimy o rdzach, jeżeli mówimy o septoriozach, to są najważniejsze choroby tych wyższych pięter. No i pszenice są naprawdę bez żadnych zastrzeżeń. Ta T3 to później jest tylko już dociągnięcie, ostatni zabieg, ale taki wieńczący dzieło, natomiast ta T2 mega istotne, żeby była mocna, no i Queen to zapewnia. Firm jest dużo na rynku, ale mam wrażenie, że zdecydowana większość tylko sprzedaje, a firmy, które podzielą się informacją, doradzą, wymieniamy się jakimiś doświadczeniami i tutaj zdecydowanie Corteva, a zwłaszcza ludzie, którzy są z nią związani tutaj na rejonie, to jest podstawa tego sukcesu. I to się znikąd nie wzięło. To, że Paweł, Karol i reszta są obecni, jeżdżą po tych polach, można powiedzieć, ubrudzą się nieraz od tej skrzypionki, bo chcą zobaczyć, czy ta septorioza rzeczywiście weszła, czy nie. To jest klucz. Nie wystarczy sprzedawać. Dzisiaj te czasy się skończyły. Uważam, że to powinno iść w tym kierunku, że ta szeroka obsługa właśnie gospodarstw, które chcą się uczyć. No ja sobie bardzo cenię współpracę z firmą Corteva i z ludźmi, którzy w niej pracują. Ta stacja pogodowa, to jest od tego sezonu, prawda? Tak, stacja została zamontowana na początku tego roku, w styczniu. Zbiera dane bodajże od 7 stycznia. No i tam mam modele chorobowe na różne choroby, między innymi na chwościka, na zgniznę twardzikową w rzepaku i na septoriozę paskowaną liści pszenicy. No i to jest urządzenie, które jakby wielopoziomowo zbiera dane historyczne i na bazie modeli matematycznych oraz prognoz pogody na najbliższe godziny wykazuje, w którym momencie jest zagrożenie danym patogenem. I to jest bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem. Pozwala podjąć decyzję w idealnym momencie. Też nam pan tłumaczył, że to pokazuje, jak wilgotna jest gleba, jak to wygląda na różnych poziomach. Cały czas mamy problem z deficytem wody, który się w zasadzie zaczął w październiku ubiegłego roku. I jeżeli mam sondę wbitą do metra głębokości i widzę, co jest na przedziale 40-70 cm, to uwierzcie, tam wody jest naprawdę mało. To daje też do myślenia w kontekście wysiewanych nawozów. Jak zamontowałem tę sondę i widziałem, co jest w glebie, to naprawdę można podjąć jedyne słuszne decyzje w kontekście nawożenia. I tutaj znowu uderzam do ustawodawców, bo dalej ten problem jest tylko tak pudrowany i te zmiany, które są, te zielone światło na wysiew nawozów, to nie współgra z rzeczywistością rolniczą i z tym, co jest tu i teraz na danej lokalizacji. I naprawdę my więcej szkody zrobimy, wysiewając za późno nawozy, jeżeli one się w formie amoniaku ulotnią, niż coś miałoby się z nimi wydarzyć w kontekście przepłukania i dostania się do rzek, a następnie do mórz. To nie ma szansy, nie ma najmniejszej szansy nastąpić. Jeżeli my nie mamy wody od 50 centymetra w takiej jakby większej ilości, no bo co to jest za wysycenie 10%, to o czym my mówimy, o jakim ryzyku my mówimy? A dla roślin później to jest najważniejsze, żeby one miały ten azot głębiej. Lepiej nawozić w styczniu, a nawet w grudniu niż w marcu czy na początku kwietnia? To ty to powiedziałeś. Przejdźmy też do ciekawych tematów, jakimi są właśnie te plony. Jestem zwolennikiem zbiorów na wczesną odstawę. Robię to z kilku względów. Późne zbiory to najczęściej są trudne zbiory. Maszyny kopiące buraki są bardzo ciężkie sprzęty. Nie po to dbamy o glebę, żeby później jednym zabiegiem związanym ze zbiorem ją zdegradować. Ja wolę wykopać buraki w okolicach 20 września. W optymalnym terminie zasiewam pszenicę. Mam czas jeszcze na wapnowanie po buraku, bo również to robię dla zneutralizowania jakby wydzielania kwasów przez liść buraka. I w terminie wrześniowym czy początku października na spokojnie sieję pszenicę w obsadzie 200 roślin na metr i mam rozkrzewione pszenice do wiosny. Przedział od 85 do 100 u mnie pojawia się praktycznie co roku. Te wiodące, można powiedzieć najważniejsze uprawy, czyli pszenica i rzepak,
zacznę od pszenicy. Średnio w wieloleciu no to między 8 a 9 ton jest powielane, powtarzane. Są lata, gdzie jest to 7 ton. Jeśli chodzi o rzepak, no tutaj od kiedy sieje rzepak w uprawie pasowej, te pola są bardzo wyrównane i plony również. No i 5 było i 4 było. No myślę, że ten przedział jest najczęściej, nie? Także takie 4,5 tony to już taka jest satysfakcja po żniwach. Jeszcze jak olej jest na poziomie 405%, jest dopłata, no to się broni ekonomicznie. Pszenica sprzedawana jako konsumpcyjna, wszystko? W ostatnich 3-4 sezonach to wszystko idzie na konsumpcję. Dobra, to jakby tak w wieloleciu rzeczywiście na to spojrzeć, to z której rośliny da się najwięcej zarobić? W wieloleciu rzepak. Krótkoterminowo burak miał 2 lata mocne, bardzo mocne. Ten rok już jest zdecydowanie gorszy. To, co chłopaki lubią, to, co chłopaki czują, to jest też park maszyn, więc o tym też musimy sobie pogadać. Tak. Bardzo ciekawe maszyny u Ciebie, większość od nowości, większość bardzo zadbana. Najlepszy jest Ferguson, którego nagraliście i on akurat nowy nie... Znaczy ja go nie kupowałem, kupował go tata. Jest to no, chyba jedna ze starszych maszyn, natomiast mechanicznie bardzo sprawny traktor. Autentycznie raz na rok robimy przegląd. Z mega ciekawym osprzętem, powiedz o tym. Tak, on ma taki specyficzny... To nie jest tur, to jest, można powiedzieć, teleskop. Łyżka, paleciak i widły, które są na wysuwaniu prawie, tam jest chyba 1,30 m. Bardzo dobry pomocnik na gospodarstwie. 3 traktory wiodący to New Holland, teraz już pod 200 koni, mający Zetor, który pracuje przy opryskiwaczu i przy rozsiewaczu, Bogbale. No i Ferguson do prac takich gospodarczo-porządkowych, do zbierania kamieni, do lasu. Taki uniwersalny mały traktorek. Kombajn jest od 2 lat na gospodarstwie, maszyna nowa. Jest to New Holland TC 590 z headerem 588 dokładnie na headerze Vario, więc bardzo to jest wygodne. No wcześniej muciłem bizonem przez długie lata, więc wiem co to znaczy kończyć żniwa i w ogóle się z nich nie cieszyć. Kto mucił bizonem, ten wie, o czym mówię. W końcu nastał ten moment, no i żniwa zaczęły cieszyć, bo to jest komfort, to jest wydajność. Tata nie jest tak zadowolony może jak ja z tego względu, że nie nadąża odwozić, ale no to mówię, no, każdy ma swoje problemy. Kombajn wyposażyłem w rozrzutnik plew od samej nowości. Oryginalny rozrzutnik plew, który naprawdę robi robotę w kontekście uprawy konserwującej. Ostatnia kwestia na koniec, to będzie dobrze widać z drona. Was chyba mocno doświadczyła ta nawałnica sprzed blisko już 10 lat, 2017 roku, prawda? Tak, w 2017 roku to przeszło, to był koniec sierpnia. Tak, przeszedł ten szkwał. Ciężko powiedzieć, co to było, ale to nie wiało 100 na godzinę, to było zdecydowanie więcej, bo lasy tu leżały jak zapałki, także no tutaj przeszło to mocno. Oby takich chwil jak najmniej. Nikomu nie życzę, absolutnie. No a my Ci życzymy, odchodząc od takiego przykrego tematu, wszystkiego tutaj najlepszego do kolejnych hektarów chyba dobierania, tak? Bo jeszcze jest ambicja na więcej. Ambicja jest, chęci są, możliwości rozwoju gospodarstwa są, natomiast jest też pewna ściana, której nie przekroczymy, a teraz tak naprawdę pozostały grunty prywatne i widzę, że ich przybywa, bo kolejne pokolenie nie za bardzo chce się zajmować rolnictwem, zwłaszcza jeżeli ktoś jakby dziedziczy gospodarstwo nierozwinięte, gdzie trzeba się bardzo dużo napracować fizycznie. To dzisiaj alternatyw jest sporo i to tak może też na koniec trochę jest taki wątek nostalgiczny, no ale prawdziwy.